Cześć, nazywam się Ania Lucińska, a to jest mój kanał Lucińska Shows, na którym pokazuję Wam świat motoryzacji z mojego kobiecego punktu widzenia. A już teraz zapraszam Was na wyjątkowy odcinek prosto ze słonecznej Hiszpanii, bo będę testować... Proszę bardzo. Range Rover Sport hybryda plug-in. To zobaczymy. Okay, you ready? Ready! Okay. Czy wytrzymam? I could tell you, but I'd have to kill you. Model Sport jest wyjątkowy, bo podaje luksus i ekskluzywność w nieco innym wydaniu niż na przykład topowy Range. Bo Sport to taki garnitur, takie połączenie garnituru z modnymi trampkami. Na przykład, ale nie bez kozery wspomniałam tu, porównałam Sporta do topowego Range'a, ponieważ Sport jest od niego niższy, jest krótszy, ale ma taki sam rozstaw osi, ma taką samą szerokość i taką samą głębokość brodzenia jak topowy Range. O, bliscy krewni, bardzo bliscy. A teraz ten sportowy luksus możemy połączyć z napędem hybryda plug-in. To auto może przejechać według norm WLTP 113 km. Ja dziś będę sprawdzać, czy faktycznie to tyle kilometrów będzie można przejechać zupełnie na prądzie. No, przekonamy się. No dobra, pewnie każdy jest ciekawy, co kryje się pod tą maską. 510 koni mechanicznych. Silnik rzędowy, 6 cylindrów, 3 litry pojemności, który jest wspomagany silnikiem elektrycznym. Osiągi. Od 0 do setki rozpędzimy się w 5,4 sekundy. Najszybciej pojedziemy tym samochodem 242 km na godzinę. Zasięg realny coś około 90 km. Całkiem spoko możemy jechać w zupełności w ciszy, na prądzie, ekologicznie, żadnego śladu węglowego. To auto jest naprawdę takim sportowym luksusem. A jak wygląda w środku? Już Wam pokazuję. Słuchajcie, no jeżeli chodzi o wnętrze, to tu mamy zupełny, przepiękny komfort. Wspaniałe materiały wykończenia, najwyższa jakość, możecie zobaczyć. Oszczędność w przyciskach i to mi się podoba, bo wszystko jest na swoim miejscu. Jeżeli wcześniej mieliście do czynienia z Land Roverem, z Range Roverem, jak najbardziej się w tym wnętrzu odnajdziecie. Duża kierownica, wygodne siedzenia, tu mamy praktycznie regulowane podłokietniki. Bardzo podoba mi się to wykończenie w środku, elegancko, sportowo, no taki SUV, tylko wsiadać i jechać. I zaraz będę jechać, bo będę sprawdzać, jak to auto sprawuje się w offroadzie i to jeszcze elektrycznym offroadzie. Słuchajcie, zaraz właśnie zaczynam jazdę nowym Range Roverem Sport. Zobaczymy, co się będzie działo. Jedziemy wyłącznie na prądzie, więc jestem ciekawa, jak sobie Range poradzi. Okay, let's rock and roll. To teraz zobaczymy, jak auto jedzie samo pod górę. Ja nie będę robiła nic, będę tylko trzymała sobie nogę z boku. Jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli instruktor powie mi, że mam nacisnąć pedał hamulca, to tak zrobię, ale na razie nie robię nic. Także uwaga, czary mary. Puściłam pedał. Słuchajcie, teraz wjeżdżamy pod górę, tu jest nachylenie 36 stopni, w ogóle tego nie widać, ja wiem, że tego nie widzicie, ale ja teraz będę próbować, także tak. Słuchajcie, teraz będziemy robić taki super szybki lap, tylko i wyłącznie na silniku elektrycznym, więc sprawdzamy, ile mam baterii. 67% baterii. I teraz tak, przełączamy. 3, 2, 1, go! Go.
Skończyliśmy właśnie wyścig, 61% baterii, także no, I like it here, yeah? Yeah, up here, right. Słuchajcie, zaraz będę jeździła ze specjalnym gościem, Mark Higgins, który właśnie tu idzie, przewiezie mnie mega szybko. Hello! Hi! Hello. Given everything else that goes on around it, it's so even for a big car, it's very easy to drive. Yeah. My name is Mark Higgins. I'm best known for my rallying and more recently my stunt career in some quite large movies. Mike? James Bond is one of the ones we've done quite a bit in. We've done the last 4 Bond movies. We've done Batman, Star Wars, Fast and Furious, and quite a few others. So yeah, rallying is my main thing that I started with, but then it sort of progressed into the world of film. Okay, so you're a rally driver. So how you started with the stunt career in the movies? I sort of got into the stunt industry a little bit by accident. A friend of mine is Ben Collins, who was the Stig from the Top Gear show in the UK, and he was going to yeah. So there you go. And he asked me would I be interested in joining a film, which was Quantum of Solace, which for me was like wow, my first film would be a Bond film, because what they wanted was a rally driver to come down the quarry scene. So he told me about it. I remember it at a presentation in December time. Didn't hear anything till March. And then they said, right, we need you for 3 months, which was like, wow, this was very unreal for my normal working life. So I went over to Lake Garda. We did the whole scenario. At the time I said I'd probably never do another film again, but Why? it was just very different to my motorsport career. There was a lot of, at some points, waiting around, and it was just a different vibe, but I've grown to love it now, and here I am still doing it probably 15 years later. So what is the next movie you're going to be in? I can't really talk about the next one, but we've just come off a film called Gran Turismo, which has been great for me. It's been driving racing cars, Dubai, Hungaroring, Red Bull Ring. So that was 3 months, and we stayed in Budapest for the best part of that. So that's what we've just done, and there's a few things coming up. They don't always tell me the name of what they are, so I don't find out till later. You rode in Skyfall and Quantum of Solace, Yeah. and many other movies, and there were some amazing chases like with the cars. So what is the process from to the concept of the race, then the approval and execution? How long it takes? Well, if we look at, for example, No Time to Die, we could have a chase sequence which lasts on the film maybe 3 minutes. We were in Matera for the best part of 7 weeks. Before we went to Matera, we tested the cars for maybe 2 weeks, 2 or 3 weeks, gone through all the processes. And then there's the concept, the idea, where they come up with a chase. So they all talk to the stunt coordinator. Then the car goes into build, and we have some communication between us, what we know works and what we want. But it's massive when you go to the movie and you think, that was half my life, and now it's condensed to 3 minutes. And sometimes I did a chase on one film, it was over a month, and they never even used it in the film. Wow. I nearly died twice, and I didn't really, but it was some dangerous stunts, and if the editor doesn't like it, they don't use it. So is it true that your mother was your first pilot? My mother was my first co-driver. Co-driver, yeah. We lived on the Isle of Man, which is a motorsport mecca. My grandmother and my grandfather rallied back in the 60s. My uncles rallied. And when I started at 16, which is a young age, because you can start driving on the Isle of Man at 16, my mother had co-driven for my father previously, so she became my first co-driver. Wow. Yeah. Was she good? She was very good, yeah. But she kept telling me off. Still does now. What about your son? Well, my son's racing now. We've gone from karting into racing. So I really enjoy that. He wants to rally the same, but it's just a little bit difficult at the moment. He's just 18. And I get more pleasure now watching him race
And when he does well, it's a great feeling. So I've got to pass the mantle on to him now. He wants to be a stunt too? I think he does. Yeah, yeah. You happy about it or not so I much? think so. Yeah, if he can be a good driver and get in the industry, it's great, and we get to travel the world and meet some amazing people and drive some amazing cars. Who's going to be the next Bond? I could tell you, but I'd have to kill you. I Thank wish you I knew. so much. Thank you. Thank you. Range Rover Sport to luksus w sportowym wydaniu. Jak najbardziej to auto zasłużyło na swoją nazwę, bo możemy nie dość, że pojechać sobie w zupełności w ciszy na prądzie, to jeszcze delektować się tym silnikiem spalinowym. Także to połączenie dla mnie idealne. Jeszcze ten offroad elektryczny z Jamesem Bondem. Dziękuję.